Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku CNN, czyli Słowa na Niedzielę, mówiąc inaczej, kazanko do okienka, czyli komentarz do Ewangelii, którą Kościół czyta w tę niedzielę, czyli w 30. niedzielę zwykłą. Proszę, posłuchajmy najpierw tej Ewangelii, którą na dzisiejszy dzień ma dla nas Kościół. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, taką przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jaki ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Moi drodzy, ta przypowieść Pana Jezusa o tych dwóch ludziach modlących się w świątyni, to jest jeden z takich tekstów, który prawdopodobnie posłużył przeciwnikom Pana Jezusa do tego, żeby Go oskarżać, do tego, żeby mieć Go za kogoś, kto zwodzi ludzi. My tego, myślę, już tak bardzo nie czujemy, jak to było w czasach Pana Jezusa, tego, jak bardzo skandaliczna jest ta przypowieść. Zobaczcie, mamy do czynienia w tej przypowieści najpierw z jednym człowiekiem, który się wydaje być naprawdę bardzo sensownym i bardzo dobrym, oczywiście nie pozbawionym wad, ale generalnie naprawdę na wyśrubowanie wysokim poziomie duchowym człowiekiem. Dlaczego? Zobaczcie, ten, który się modli w tej świątyni jako pierwszy, ten, że tak powiem, właściciel cnót wszelakich, to jest człowiek naprawdę o wyjątkowych właściwościach, jeśli chodzi o moralność. Zaczyna swoją modlitwę od dziękuję. To co prawda będzie za chwileczkę dziękuję, bardzo niefajne, bo będzie dziękuję, że nie jestem taki jak inni, ale mimo wszystko początek tej modlitwy jest dziękuję. Myślę, że bardzo niewielu z nas tak zaczyna każdą swoją modlitwę. Po drugie, co już zupełnie niezwykłe, to jest człowiek, który naprawdę podejmuje się bardzo konkretnych i bardzo radykalnych dzieł duchowych w swoim życiu. Zobaczcie, pości 2 razy w tygodniu. Nie wiem, ilu ze słuchających mnie teraz potrafi powiedzieć, że 2 razy w tygodniu porządnie poszczę. Daje dziesięcinę ze wszystkiego, co dostaje, a to znaczy, że 10% swoich dochodów przeznacza na potrzeby innych. Słuchajcie, dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że dla słuchaczy Pana Jezusa, kiedy słuchali przypowieści o tych dwóch ludziach i kiedy usłyszeli o tym pierwszym, to prawdopodobnie nie mogli wyjść z zadziwienia, dlaczego Pan Jezus go karci. To, że on był w sobie zadufany, no to myślę, każdy chyba słyszy w tej przypowieści. To, że wywyższał się nad innych, to jasne. Ale słuchajcie, to był naprawdę porządny, wypełniający prawo, pobożny, robiący dosyć gorliwe praktyki religijne człowiek. I kiedy Jezus powiedział, że on odszedł do domu nieusprawiedliwiony, to prawdopodobnie musiał wzbudzić tym zdaniem popłoch wśród Żydów, którzy go słuchali. Gdyby jeszcze Jezus powiedział, no trochę mu brakuje do doskonałości, mógłby nie być taki pyszny, okej, z tym by się pewnie wszyscy zgodzili. Tylko zauważcie, Pan Jezus powiedział, ten nie odszedł usprawiedliwiony. Czyli powiedział, ten rodzaj bycia przed Bogiem, ten rodzaj bycia z Panem Bogiem nic nie daje w byciu z Bogiem. I potem Pan Jezus opowiadał o tym drugim, no naprawdę o człowieku, który w żaden sposób nie może być wzorem czegokolwiek. I to nie tylko w tamtym czasie, ale też dzisiaj. Mamy tam jakiegoś celnika, czyli mamy człowieka, który współpracował z okupantami, który zabierał pieniądze swoim własnym rodakom, który kradł im te pieniądze najprawdopodobniej. Zresztą ten faryzeusz mówi zdziercy, oszuści i tak dalej. To naprawdę były prawdziwe słowa o tych celnikach. Człowiek, który jest tak grzeszny, że prawdopodobnie naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby przed Bogiem stanąć. Zresztą tam, gdzie jest mowa o tych zdziercach, to tam używa faryzeusz takiego słowa,
jakby gwałtownik, czyli zadający gwałt ludziom. Czyli tak jakby mówił, ten celnik to jest ktoś, kto naprawdę krzywdził ludzi. I ktoś taki staje przed Bogiem, zaczyna się modlić i Pan Jezus mówi, ten odchodzi do domu usprawiedliwiony. Kochani, chciałbym, żebyśmy się chwilę przyjrzeli temu celnikowi, dlatego, że jest w nim kilka cech, ja bym sobie to nazwał, prawdziwej, dobrej duchowości, czyli takiej duchowości, która przed Bogiem może stanąć i która znajduje do Pana Boga, że tak powiem, genialną drogę. Jest kilka cech w tym człowieku, które pokazują, na czym polega taka duchowość, która się Panu Jezusowi bardzo podoba. Jaka jest pierwsza cecha tej duchowości? Pierwsza cecha tej duchowości nazywa się brak. I to jest, moi drodzy, fundamentalna cecha każdej duchowości. Otóż duchowość, która jest pełna, już mówię, o co mi chodzi, kiedy mam na myśli pełna, duchowość, która jest przekonana o tym, że wszystko wie, wszystko zrozumiała, jest usatysfakcjonowana sama sobą, to jest duchowość, która nigdy do Pana Boga nie prowadzi. Jest cała masa takich ludzi wierzących, nie tylko wśród katolików oczywiście, tylko to dotyczy wszystkich religii świata, ale jakoś tam, ja patrzę na moje własne podwórko, czyli na moich braci, na siebie samego, chrześcijan, katolików. Mamy taką tendencję do tego, żeby uznawać, że my wszystko wiemy, że my wszystko rozumiemy, że wszystko ogarnęliśmy. To jest w ogóle cecha charakterystyczna bardzo wielu chrześcijan, którzy kiedy się wypowiadają na tematy duchowe, to się wypowiadają tak, jakby wszystko rozumieli, albo kiedy się z kimś kłócą, to powołują się na przykład na jakiś autorytet, twierdząc, ten autorytet wszystko tłumaczy. Otóż, moi drodzy, to jest postawa czysto faryzejska, w sensie tego pierwszego człowieka, który ma takie przekonanie, ja doskonale wiem, co zrobić, żeby się Bogu podobać. Kochani, prawdziwa duchowość to jest taka duchowość, która nie śmie podnieść oczu ku niebu. I tu nie chodzi oczywiście o taki moment pogardy dla siebie, o moment oskarżania siebie i nie wiem, no właśnie, gardzenia sobą, broń Boże. Tylko to jest taka duchowość, która mówi, ja naprawdę nie wiem w ogóle, jak to wszystko ogarnąć. I kochani, tego się nie ma co bać. Ten strach niektórych katolików, niektórych ludzi wierzących, że jak się wyda, że my nie wszystko rozumiemy, że my nie potrafimy znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, że nie wiemy skąd zło, nie wiemy jak wytłumaczyć nieszczęścia w tym świecie, nie wiemy jak to zrobić, to że to, nie wiem, w ten sposób się jakoś tam sfalsyfikuje nasza wiara. To nieprawda. Prawdziwie duchowy człowiek to jest człowiek, który żyje w tajemnicy, który żyje przed tajemnicą, który stoi przed wielką tajemnicą Boga i jej nie rozumie. Kochani, ja jako ksiądz, bardzo często, kiedy ludzie przychodzą mnie różne rzeczy pytać, dlaczego, ojcze, dzieje się na świecie to i to, dlaczego w moim życiu się dzieje coś takiego i takiego. Ja mówię bardzo często, słuchaj, naprawdę nie wiem, naprawdę nie potrafię Ci powiedzieć, naprawdę nie potrafię Ci wyjaśnić wszystkich prawd religijnych, wszystkich dogmatów, wszystkich rzeczy, w które wierzymy. Naprawdę bardzo wiele z nich to są tajemnice dla mnie. I kochani, to jest prawdziwa duchowość. To jest duchowość tego człowieka, który stoi i naprawdę nie ma pojęcia, gdzie on ma stać, jak on ma przed tym Bogiem stanąć, co to zrobić i tak dalej. Kochani, najwięksi mędrcy, najwięksi teologowie Kościoła, i to jest naprawdę oficjalny nurt w Kościele, zawsze mówili, że o Panu Bogu można więcej powiedzieć, kim On nie jest, niż jest. I to nie znaczy oczywiście, że nie możemy żadnych zdań wypowiadać. Oczywiście, że możemy. To nie znaczy, że nie ma rzeczy pewnych, ale one są tylko odrobiną, one są tylko prześwitem tego, kim Pan Bóg naprawdę jest. I każda duchowość, która próbuje się zamknąć w pewnym systemie, w pewnej jasności, pewnej pewności, wszystko jest tak i tylko tak i nigdy inaczej, to jest duchowość, która do Boga nie prowadzi. To jest pierwsza cecha tej duchowości, tego człowieka, bardzo pokornego, który nie wie w ogóle, gdzie jest niebo, że tak powiem. Który naprawdę jest otwarty na to, Boże, zmiłuj się i ulituj się, bo ja nie ogarniam tego wszystkiego, co się dzieje. To jest pierwsza rzecz. Może jeszcze tutaj dodatek jeden. W pierwszym czytaniu, jeżeli sobie zajrzycie, jest taki genialny fragment, gdzie jest mowa o tym, że modlitwa biednego, czyli właśnie biedaka, który nie ma pojęcia, jak ogarnąć i jak naprawić swoje życie, jak to w ogóle wszystko dobrze zrobić, pisze Seracydes, że taka modlitwa się po prostu przebija bezpośrednio do nieba. Czyli właśnie nie ta modlitwa bez żadnych wątpliwości, modlitwa pewna, modlitwa, że tak powiem, duchowo usatysfakcjonowana, tylko taka modlitwa bidna, taka modlitwa bardzo uboga. Ona, jak mówi Seracydes, przebija się do nieba bezpośrednio. Druga cecha prawdziwej duchowości według tej przypowieści Pana Jezusa. Druga jest bardzo piękna. Mnie się bardzo podoba ten fragment, kiedy ten człowiek, ten celnik, kiedy stoi przed Bogiem
i kiedy się modli, to się bije w pierś. Ja wiem oczywiście, że to jest gest pewnego rodzaju takiej prośby o zmiłowanie, ale mnie to jest może na taki chłopski, męski rozum, że tak powiem, uderzanie pięścią w jakąś rzecz to jest taki moment, że człowiek wie, że coś się popsuło i jak nie wie, jak to naprawić, no to wali piąchą w to, że ma nadzieję, że się naprawi. I to jest cudowne. Jak się, nie wiem, popsuje telewizor, nie, i nie wiadomo, co z nim zrobić, no to pierwsze, co się robi, to się po prostu wali piąchą w niego, nie? Taki człowiek, który stoi i wali pięścią we własną pierś, to jest człowiek, który mówi, tam mi się popsuło. Co tam jest? Tam jest serce. Ten celnik stoi i mówi, Boże, ja mam serce popsute, ja mam serce, które mi nie działa tak, jak trzeba. I mówi, weź to napraw, bo po prostu ja już nie wiem jak. Kochani, to jest bardzo piękna cecha duchowości. Co ona wie? Nie tylko nie rozumiem i nie ogarniam Pana Boga, ale też ja sam jestem po prostu cały niedoskonały. Cała duchowość, która dąży do tego, że ja muszę być po prostu gładziutki, naprawiony, bezbłędny, bezgrzeszny i w ogóle, żeby mi się tam nic przypadkiem nie popsuło, to nie jest prawdziwa duchowość. Prawdziwa duchowość się przyznaje, nie działa mi serce, nie umiem kochać, nie umiem być dobry, nie umiem być taki, jaki chciałbym być. I staję przed Bogiem po prostu i mówię, Boże, walnij pięścią w to serce, żeby tam się coś naprawiło, bo ja już nie mam pojęcia, co z tym zrobić. To jest druga, strasznie ważna cecha duchowości, czyli takie pokorne uznanie. We mnie po prostu nie działa bardzo wiele rzeczy i ja nie mam pojęcia, jak to je ponaprawiać. Trzecia rzecz, trzecia strasznie fundamentalna cecha duchowości. W tym fragmencie, kiedy Pan Jezus mówi, że jeden poszedł z tej świątyni usprawiedliwiony, a drugi nie, bo tam po grecku jest taki szczególik, który może się wydawać nieważny, ale on mnie bardzo, że tak powiem, ukierunkowuje na pewną myśl. Otóż, kiedy jest mowa, że on poszedł ze świątyni, dosłownie jest napisane, że on zszedł. To jest dosyć logiczne w takim sensie topograficznym. Świątynia była na wzgórzu, więc on, kiedy wychodził ze świątyni i poszedł do domu, no to zszedł ze wzgórza i poszedł na dół zboczem. A mi się to bardzo podoba, że to jest taki człowiek, który jest na wysokości pewnej świątyni, na wysokości nieba, na wysokości spraw duchowych niebiańskich i schodzi na dół do życia, do miasta, do tumultu. Jeżeli byliście kiedyś w Jerozolimie, to tam jak się zejdzie ze wzgórza świątynnego, no to jest po prostu targ, bazar, tysiące ludzi, zapachy i tak dalej. Tam jest po prostu tętniące życie. To mnie nakierowuje na taką cechę, myślę, strasznie ważną cechę prawdziwej duchowości. Prawdziwa duchowość jest zanurzona w tym życiu. Duchowość, która jest oderwana, która nieustannie siedzi tylko na tym wzgórzu świątynnym, które w ogóle jest bardzo potrzebne i trzeba tam pójść, ale nie można tam siedzieć cały czas. Duchowość, która polega na tym, że się zapomina o ludziach, których się ma kochać, o biednych, o tych, którzy są obok, o tych, którzy nas nienawidzą, o naszych wrogach, o tych, którzy myślą inaczej i się zamyka w kościele, w takiej duchowej przestrzeni, pewnej enklawie, to jest nieprawdziwa duchowość. Jezus mówi, że ten usprawiedliwiony poszedł w dół do życia. On żył życiem, żył ziemskim życiem, nie oderwanym takim jakimś górnolotnym, nieprawdziwym. Po tym się poznaje, myślę, w trzeciej cesze prawdziwą duchowość, że ona nie jest oderwana od realnego, normalnego życia, od normalnych spraw, od normalnej miłości, od ludzkich spraw, od słabości, od zwykłych rzeczy. Ona tam się sprawdza. Kochani, te trzy cechy dla mnie, pewnie jest ich znacznie więcej, ale wydaje mi się, że z tej Ewangelii płyną trzy cechy genialnej duchowości. Genialnej. To jest duchowość braku, duchowość pokornego wiedzenia, pokornej świadomości, że ja nie umiem i zakorzenienia w rzeczywistości, w której jesteśmy. Czym to się kończy? Kończy się bardzo ładnym zdaniem. Ja bardzo kocham to Pana Jezusowe. Ten odszedł usprawiedliwiony, nie tamten. Nie wiem, z czym wam się kojarzy usprawiedliwienie, ale mnie się usprawiedliwienie zawsze kojarzy ze szkołą i wtedy, kiedy się, nie wiem, zawaliło. Mama pisała usprawiedliwienie, nie był, bo był chory. I to czasem była prawda, a czasem to było tak, że to nie była prawda, ale mama usprawiedliwiała, bo chciała, żeby dziecko się wykaraskało z czegoś. Ja wiem, że Pan Jezus oczywiście nie oszukuje, ale mnie się to kojarzy z czymś takim, że jak my staniemy na sądzie i nie będziemy mieli nic na swoją obronę, to Pan Jezus mówi, dobra, napiszę ci usprawiedliwienie. Napiszę ci usprawiedliwienie, że byłeś chory i dlatego nie mogłeś osiągnąć wyżyn. To jest bardzo piękne. Zobaczcie, Pan Jezus sam mówi o nas, że On jest lekarzem, a my jesteśmy chorzy. Czyli On wie, że potrzebujemy usprawiedliwienia, że nie wypełniamy wszystkich swoich obowiązków. I On nam to usprawiedliwienie napisał swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Mówi, biorę to na siebie, ja was usprawiedliwię z tego. Kochani, pomyślcie, czy wasza duchowość to jest właśnie ta duchowość, to jest taka duchowość. Czy przypadkiem nie daliście się zwieść tym trzem odwrotnym cechom? Totalnej pewności, totalnego zaufania samemu sobie, no i takiego oderwania od rzeczywistości, budowania pewnej enklawy duchowo oderwanej od świata.
to nie jest prawdziwa duchowość. Ten celnik bardzo się Panu Jezusowi spodobał, mimo że był prawdopodobnie strasznym grzesznikiem. Jakiż cudny jest ten Pan Jezus, że On właśnie tak patrzy, że On tak widzi ludzi. To jest po prostu coś niesłychanego. Pomyślcie, czy macie prawdziwą, a nie fałszywą duchowość. Matko, tak strasznie krzywo siedziałem i nogami zdrętwiała. Kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to Wam się na cokolwiek przydało. Jeśli tak, to super, jeśli nie, proszę wybaczyć. Widzimy się, mam nadzieję, za tydzień, chociaż nie. Zobaczymy się w tym tygodniu w tej serii, ale to niespodzianka. Pewnie Wam opowiem chyba dzisiaj wieczorem we vlogu, tak. Więc do usłyszenia wieczorem, mam nadzieję. Miejcie najlepszą niedzielę świata. Błogosławie, z Bogiem trwajcie. Pa!